Zamek Wawelski. Duma narodowa, magnes dla turystów i miejsce, gdzie kamienie mają więcej do powiedzenia niż niejeden poseł na sejmowej mównicy. Te marmury, arrasy i królewskie krypty skrywają coś, co pulsuje jak żywy organizm. Coś, co nie pozwala zasnąć ani historykom, ani poetom, ani nawet przypadkowym przechodniom, którzy zatrzymują się, by spojrzeć na wzgórze. Wawel to nie tylko zamek, to scena wielkich ambicji, gdzie królowie snuli plany podboju, a błazny szeptali prawdy, których nikt nie chciał słuchać. To skarbnica niedopowiedzianych historii, które wciąż prowokują do zadawania pytań. I co najważniejsze, to świętość, która potrafi dzielić Polaków skuteczniej niż odwieczny spór o to, czy pierogi z mięsem biją na głowę te z kapustą i grzybami. Za dużo tam koron? Za dużo symboli, a może za dużo emocji, które buzują pod powierzchnią? Jedno jest pewne. Kto raz zszedł do wawelskich podziemi, czując chłód krypt i ciężar wieków, już nigdy nie patrzy na historię jak na nudny podręcznik z pożółkłymi kartkami. A może, jak powiedziałby Stańczyk, nadworny błazen Zygmunta Starego, Wawel to po prostu lustro. Lustro, w którym Polska widzi swoje blaski, złote wieki, zwycięstwa, marzenia o potędze, ale i cienie, zdrady, upadki, spory, które nigdy nie cichną. I do tego ten lekko krzywy uśmiech, jakby zamek wiedział coś, czego my jeszcze nie pojmujemy. Bo Wawel nie jest neutralny. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. To miejsce, które pamięta koronację w 1500 roku, gdy Zygmunt Stary zakładał koronę, i zdrady, które tliły się w cieniu tych samych murów. To miejsce, które widziało królów w pełnej chwale, bohaterów w momentach triumfu i zwykłych śmiertelników, próbujących wpisać się w jego monumentalną opowieść. I choć dziś turyści robią selfie na dziedzińcu, dzieci szukają smoka pod wzgórzem, a influencerzy kręcą filmiki o magii Krakowa, Wawel wciąż żyje. Nie dlatego, że jest zabytkiem wpisanym na listę UNESCO. Żyje, bo wciąż budzi emocje, które rozpalają serca i umysły. Wzbudza spory, które dzielą naród na obozy. Inspiruje pytania, na które nie ma jednej odpowiedzi i może nigdy nie będzie. Dlaczego Wawel tak nas porusza? Czy to tylko mury, arrasy i relikwie, które przyciągają wzrok? Czy może coś więcej, niewidzialna nić, która łączy nas z przeszłością i każe pytać, kim naprawdę jesteśmy? Czy to serce Polski, które bije od 1000 lat, niezależnie od wojen, zaborów i zmian granic? A może to pole minowe, gdzie każdy krok, każda decyzja o pochówku, każda polityczna deklaracja grozi wybuchem emocji? I czy kiedykolwiek przestaniemy się o niego spierać? Może to właśnie w tym tkwi jego siła, że Wawel nigdy nie pozwala nam zapomnieć, kim jesteśmy, nawet jeśli ta prawda bywa niewygodna. Ani kim chcielibyśmy być, choć te marzenia często pozostają tylko marzeniami. Czy Wawel to nasz skarb, czy może przekleństwo? A może jedno i drugie, jak każda wielka historia, która nigdy nie ma prostego zakończenia. Wszystko zaczęło się skromnie, jak to w legendach bywa, od wzgórza. Strategiczne miejsce nad Wisłą, idealne do wypatrywania wrogów, budowania władzy i, jak się później okazało, snucia opowieści, które przetrwają wieki. Już w VIII i IX wieku stały tu drewniane grody, szałasy oplecione błotem i nadzieją. Z czasem zamieniły się w kamienne fundamenty przyszłego imperium, choć wtedy nikt jeszcze nie nazywał tego imperium. Gdybyś w tamtych czasach powiedział miejscowym, że na tym pagórku powstanie zamek, który przyciągnie miliony turystów i stanie się magnesem dla historyków, poetów i influencerów, pewnie popukaliby się w czoło, poprawili futrzane czapy i wrócili do ostrzenia toporów. A jednak wawelskie wzgórze miało w sobie coś, co przyciągało ludzi jak magnes. Może to Wisła szeptała swoje sekrety, obiecując władzę i chwałę.
Może wiatr niósł obietnice potęgi, które tylko nieliczni umieli usłyszeć. A może to po prostu ta nieuchwytna magia miejsca, która sprawia, że chce się tu wracać, nawet jeśli tylko po to, by zrobić selfie z widokiem na Smoczą Jamę? Za pierwszych Piastów Wawel stał się czymś więcej niż wzgórzem. Stał się centrum władzy, sercem rodzącego się państwa. Bolesław Chrobry, pierwszy koronowany król Polski w 1025 roku, spoglądał stąd na swoje ziemię z dumą, ale i z niepokojem, bo korona, choć błyszczy na skroniach, przyciąga zazdrosne spojrzenia i miecze, które nie wahają się ciąć. W XI wieku, gdy Polska dopiero kształtowała swoje granice, Wawel był jak kompas. Wskazywał, gdzie bije serce państwa, gdzie krzyżują się ambicje, sojusze i zdrady. Ale serce to musiało być dobrze strzeżone. Kroniki wspominają, że Bolesław, zwany też Szczodrym, miał tu swoje tajemnice, które skrywał za ciężkimi drzwiami i jeszcze cięższymi spojrzeniami. Jedna z nich, konflikt z biskupem Stanisławem, zakończyła się dramatycznie. W 1079 roku biskup zginął według legendy z ręki króla lub na jego rozkaz. Czy Stanisław był zdrajcą, jak twierdził Bolesław? Czy król przekroczył granicę władzy, pozwalając, by miecz rozstrzygnął spór z Kościołem? Do dziś historycy spierają się, wymachując kronikami jak szpadami, a wawelskie mury milczą, jakby chciały powiedzieć: dajcie spokój, to było 1000 lat temu. Może to lepiej. Niektóre pytania są ciekawsze bez odpowiedzi, a Wawel najwyraźniej lubi być enigmatyczny. Nie wszystko jednak było dramatem. Wawel w tamtych czasach był także miejscem życia codziennego, gdzie plotki roznosiły się szybciej niż wieści o nowej wojnie. Wyobraź sobie, wojowie popijający miód w drewnianych chatach, kapłani szepczący modlitwy w cieniu pierwszych kaplic, a gdzieś w kącie miejscowy bajarz opowiadający o smoku, który nigdy nie istniał, ale już wtedy budził wyobraźnię. Czy mieszkańcy Wawelu wierzyli w te opowieści? A może śmiali się z nich, tak jak my śmiejemy się z miejskich legend o duchach w piwnicach? Jedno jest pewne. Już wtedy wzgórze było czymś więcej niż fortecą. Było zalążkiem mitu. Później przyszedł Kazimierz Wielki, człowiek, który zrewolucjonizował Wawel i przy okazji całą Polskę. Zastał drewniane grodzisko, zostawił gotycką twierdzę, która wyglądała, jakby chciała powiedzieć: teraz to ja rządzę. Gdyby żył dziś, pewnie miałby podcast o budowaniu legacji, jak zmodernizować królestwo w 10 prostych krokach, albo vlog o tym, jak zamienić szałas w zabytek UNESCO. Jego inwestycje, ceglane mury, strzeliste wieże, kaplice zdobione z rozmachem godnym średniowiecznego influencera, nadały Wawelowi charakter, który przetrwał wieki. Kazimierz nie tylko budował, on tworzył mit, opowieść o potędze, która miała przetrwać jego samego. I choć jego życie osobiste było, powiedzmy, barwne, 4 żony, plotki o romansach i dworskie skandale to nie byle co, to Wawel stał się jego pomnikiem. Plotka głosi, że podczas jednej z uczt Kazimierz spojrzał na nowo wzniesioną wieżę i powiedział: niech stoi 1000 lat. Cóż, prawie się udało. Ale czy król, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, przewidziałby, że jego zamek stanie się areną narodowych dramatów? Czy chciałby, by Wawel był symbolem jedności, czy może wiedział, że takie miejsca zawsze dzielą, jak magnes, który przyciąga, ale i odpycha? Kazimierz Wielki, umierając w 1370 roku, zostawił po sobie nie tylko mury, ale i pytanie, które wciąż wisi w powietrzu. Co sprawia, że miejsce staje się symbolem? Czy to kamienie, które wznoszą królowie, wylewając na nie pot i złoto? Czy historie, które w nich zapisujemy, pełne chwały, krwi i nieporozumień? A może to my, wieki później, nadajemy mu znaczenie, patrząc na Wawel jak na lustro, w którym widzimy siebie?
Wawel już wtedy był czymś więcej niż fortecą. Był opowieścią, która zaczęła się od szałasu, a stała się symbolem. A opowieści, jak wiadomo, żyją dłużej niż ludzie i czasem mają lepsze puenty. Prawdziwy rozmach przyszedł z Władysławem Jagiełłą. Litwin z polską koroną wprowadził Wawel w epokę wielkich rozgrywek, jakby zamek był planszą do średniowiecznego Monopoly, gdzie stawką były królestwa, a pionkami armie. Ślub z królową Jadwigą w 1386 roku nie tylko połączył dwa serca, ale i dwa narody, dając początek Unii Polsko-Litewskiej, sojuszowi, który wstrząsnął Europą. Zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 roku, które rozbiło potęgę zakonu krzyżackiego, odbijało się echem na wawelskim wzgórzu, jakby sam dzwon Zygmunta chciał ogłosić triumf. Jagiełło nie tylko mieszkał w zamku, on knuł, planował i marzył o potędze, która przetrwa wieki. Kronikarze pisali, że lubił przechadzać się po wawelskich krużgankach, rozmyślając nad losem państwa z ręką na brodzie i wzrokiem wbitym w horyzont. Czy naprawdę był tak pobożny, jak głosi legenda, modląc się w katedrze o Boże błogosławieństwo? Czy może pod maską pokory krył się strateg godny Machiavellego, który widział w modlitwie tylko kolejny ruch w szachach? Wawel zna odpowiedzi, ale nie zdradza tajemnic. Jak dobry pokerzysta trzyma karty przy sobie. Plotka głosi, że raz podczas uczty Jagiełło spojrzał na arras, misternie tkany gobelin i mruknął. To ładne, ale czy nie lepiej wydać złota na armię? Jeśli to prawda, to był pragmatykiem, jakich mało. Ale czy Wawel był dla niego domem, gdzie mógł zdjąć koronę i być sobą, czy raczej szachownicą, na której każdy ruch mógł kosztować królestwo? Jagiełło nie działał sam. Jego syn, Kazimierz Jagiellończyk, objął tron w 1447 roku i przez niemal pół wieku budował potęgę Rzeczypospolitej, jakby chciał udowodnić, że jabłko pada niedaleko od drzewa. Wawel stał się miejscem, gdzie zapadały decyzje o losach nie tylko Polski, ale i Europy Wschodniej. Pokój toruński w 1466 roku, który przywrócił Polsce Pomorze Gdańskie, był jednym z takich momentów, gdy zamek tętnił dumą i ambicją. To tu planowano wojny z zakonem krzyżackim, to tu rodziły się sojusze, które zmieniały mapę kontynentu, a czasem i plotki, które zmieniały hierarchię na dworze. Ale Wawel to nie tylko polityka i pergaminy z pieczęciami. To także życie codzienne, które pulsowało w murach jak w małym mieście. Wyobraź sobie uczty w wielkiej sali, gdzie rycerze pili miód pitny, muzykanci grali na lutniach, a dworzanie szeptali o intrygach, rzucając ukradkowe spojrzenia. Czy Jagiełło naprawdę lubił te uczty, wznosząc kielich z uśmiechem? Czy może wolał ciszę swoich komnat, gdzie mógł rozmyślać bez ryzyka, że ktoś wsypie mu truciznę do wina? A może Wawel był dla niego bardziej więzieniem niż domem, złotą klatką, w której każdy gest był obserwowany? Wawel w czasach Jagiellonów był jak teatr, gdzie każdy grał swoją rolę. Były tam romanse, które wstrząsały dworem, i skandale, które szeptano po kątach. Jedna z opowieści mówi o dworzaninie, który w 1480 roku próbował przekupić strażnika, by podsłuchać rozmowę króla z posłami. Został złapany i, jak głosi legenda, spędził noc w lochu, rozmyślając, czy warto było ryzykować dla kilku plotek. Czy takie historie były codziennością, czy tylko przyprawą dla nudnego życia dworskiego? I czy Wawel był wtedy miejscem otwartym na świat, czy raczej twierdzą pełną podejrzeń, gdzie każdy cień mógł skrywać sztylet? Potem przyszedł Zygmunt Stary, który przekształcił Wawel w renesansowy salon Europy, jakby chciał powiedzieć: skoro mamy być potęgą, to niech to wygląda z klasą. W 1500 roku, gdy obejmował tron, Polska wchodziła w złoty wiek.
a Wawel miał być jego wizytówką. Sprowadził włoskich architektów, Bartolommeo Berrecciego, Franciszka Florentczyka i całą ekipę z Italii, którzy zamienili gotycką twierdzę w pałac rodem z Florencji, krużganki, arkady, freski. Wawel stał się dziełem sztuki, które sprawiało, że zagraniczni posłowie otwierali usta z zachwytu. Ale to nie tylko mury robiły wrażenie. Zygmunt, człowiek o szerokich horyzontach, zapraszał na dwór artystów, filozofów, a nawet alchemików, którzy obiecywali zamienić ołów w złoto. Plotaka głosi, że w jednej z wawelskich komnat przeprowadzano takie eksperymenty, a dym z tajemniczych fiolek unosił się aż pod sufit. Czy to prawda, czy tylko dworskie bajki? Wyobraźnia podpowiada obrazy: zadymione laboratorium, król z uniesioną brwią i alchemik, który nerwowo tłumaczy, dlaczego złota wciąż nie ma. Czy Zygmunt naprawdę wierzył w alchemię, czy może traktował to jako rozrywkę dla znudzonego dworu? Jego żona, Bona Sforza, dodała Wawelowi włoskiego blasku i, co równie ważne, smaku. W 1518 roku, gdy przybyła do Polski, przyniosła ze sobą nie tylko temperament, ale i rewolucję kulinarną. Sałata, szpinak, makaron – to wszystko dzięki niej zagościło na wawelskich stołach, wywołując zdumienie wśród szlachty, która dotąd uważała kapustę za szczyt wyrafinowania. Bona, nazywana czasem matką polskiej kuchni, wprowadziła do menu takie cuda, że ówczesnym szlachcicom wydawały się one podejrzanie egzotyczne. Plotka głosi, że jeden z dworzan, próbując szpinaku, zapytał: czy to aby nie trawa dla krów? Bona tylko się uśmiechnęła, pewnie myśląc, że polska szlachta jeszcze nie dorosła do jej wizji. I słusznie. W końcu to ona rządziła, nawet jeśli oficjalnie królem był Zygmunt. Ale czy jej włoski temperament nie przyćmił czasem Zygmunta? Czy Wawel był bardziej jej dziełem niż jego? Arrasy, które sprowadziła, do dziś są jednym z najcenniejszych skarbów zamku, a jej kulinarne nowinki zmieniły polską kuchnię na zawsze. Czy to Bona nadała Wawelowi duszę, czy może tylko dodała mu pikantnego smaku? Wawel stał się miejscem narodzin, koronacji i śmierci, jak scena, na której życie i historia grały w duecie. Zygmunt August, syn Zygmunta Starego, odszedł w 1572 roku z tajemnicą w oczach, być może wciąż opłakując Barbarę Radziwiłłównę, której miłość wstrząsnęła dworem w 1548 roku. Jego romans z Barbarą był skandalem stulecia. Szlachta uważała ją za nieodpowiednią kandydatkę na królową, a plotki o ich związku krążyły po Wawelu szybciej niż wiatr po krużgankach. Czy Zygmunt August kochał ją naprawdę? Czy może chciał rzucić wyzwanie szlachcie, pokazując, że król ma prawo do własnych wyborów? Wawel był świadkiem tych emocji, ale milczy jak zwykle. Stefan Batory, kolejny król, wnosił na Wawel ducha wojownika. Trzymał miecz u boku nawet w ostatnich chwilach, jakby wiedział, że zamek to nie tylko pałac, ale i forteca, która nigdy nie śpi. Czy Wawel był dla niego schronieniem, czy raczej miejscem, gdzie czuł się oblężony? Złoty wiek Wawelu to epoka, w której zamek był nie tylko siedzibą królów, ale i centrum kultury, sztuki i intryg, które mogłyby zainspirować niejeden serial. Tu powstawały dzieła sztuki, tu rodziły się idee, które kształtowały Europę. Ale złote wieki mają to do siebie, że szybko się kończą, jak uczta, po której zostaje tylko ból głowy i sterta naczyń. Czy Wawel był gotowy na to, co miało nadejść? Czy królowie, którzy wznosili jego mury i wieszali arrasy, przeczuwali, że staną się one świadkami upadku? A może, jak prawdziwi wizjonerzy, wierzyli, że złoto Wawelu przetrwa wszystko, nawet katastrofę? Złoty wiek Wawelu, pełen renesansowych krużganków, sałaty Bony Sforcy i marzeń o wiecznym splendorze, nie trwał wiecznie. Jak to w polskiej historii bywa, po epoce chwały zawsze przychodzi katastrofa.
I to nie byle jaka, a taka, która zostawia po sobie zgliszcza, plotki i gorzkie westchnienia kronikarzy. W XVII wieku Wawel, ten symbol potęgi, który kiedyś lśnił jak klejnot Rzeczypospolitej, stał się łupem. Najpierw przyszli Szwedzi podczas tak zwanego potopu szwedzkiego, który zalał Polskę nie wodą, a chaosem i chciwością. W 1655 roku wojska Karola Gustawa wparowały do zamku, jak turyści na wyprzedaż w Black Friday, z oczami błyszczącymi na widok złota i arrasów. Plądrowali wszystko, co miało wartość: arrasy, księgi, precjoza, obrazy, a nawet kandelabry, które pewnie przydałyby się na szwedzkich dworach. Plotka głosi, że jeden ze szwedzkich dowódców próbował wynieść arras pod pachą, ale zgubił się w labiryncie wawelskich korytarzy, przeklinając kręte schody i brak mapy. Cóż, Wawel nawet w chaosie potrafił się bronić, jakby chciał powiedzieć: nie tak łatwo mnie obedrzeć. Ale straty były ogromne. Z zamku zniknęły skarby, które dziś widujemy tylko na rycinach albo w snach kolekcjonerów sztuki, którzy budzą się z żalem, że to tylko sen. Szwedzi ogołocili Wawel, zostawiając po sobie pustkę i niesmak, ale to Austriacy w XIX wieku dołożyli mu prawdziwy policzek, taki, po którym nawet kamienie mogłyby się skrzywić. Po upadku Rzeczypospolitej, gdy Polska zniknęła z mapy, Wawel został zdegradowany do roli koszar, jakby ktoś uznał, że królewskie mury najlepiej nadają się na koszmarny akademik dla cesarsko-królewskich żołnierzy. Królewskie sale, gdzie kiedyś debatowano o losach Europy, zamieniły się w sypialnie, w których chrapanie mieszało się z zapachem potu. W kaplicach, gdzie niegdyś modlili się królowie, urządzono magazyny na worki z mąką i beczki z piwem. A w komnatach, gdzie Bona Sforza serwowała wykwintne uczty z sałatą i makaronem, unosił się zapach kapuśniaku i niemytych stóp. Wyobraź sobie, tam gdzie Zygmunt Stary podziwiał renesansowe freski, teraz suszyły się skarpety, a żołnierskie żarty odbijały się echem od marmurów. Czy Wawel płakał w milczeniu, patrząc na tę profanację? A może śmiał się z ironii losu, myśląc: cóż, przynajmniej ktoś tu sprząta, nawet jeśli to tylko kurz z butów. Zamek, który widział koronacje i triumfy, musiał znosić upokorzenie, ale znosił je z godnością, jak prawdziwy arystokrata w łachmanach. W 1850 roku Austriacy postanowili uszlachetnić zamek, przekształcając go w twierdzę wojskową, która miała służyć ich imperialnym ambicjom. Wzniesiono nowe mury obronne, które bardziej przypominały więzienne baraki niż królewską rezydencję. W katedrze, gdzie koronowano królów i gdzie dzwon Zygmunta wzywał na modlitwy, przechowywano amunicję i proch, jakby świętość można było zamienić na strategię. To musiało boleć bardziej niż przegrana pod Grunwaldem, bo o ile bitwę można odbić, to jak odzyskać ducha miejsca, które zamieniono w skład wojskowy? Ale Wawel, jak prawdziwy Polak, przetrwał. Bo co nas nie zabije, to nas, no może nie wzmocni, ale na pewno nauczy cierpliwości i uporu, który graniczy z cudem. I wtedy, wbrew logice historii, Wawel wrócił, jak Feniks, który zamiast z popiołów wzniósł się z gruzów i narodowej tęsknoty. Na przełomie XIX i XX wieku, gdy Polska wciąż była pod zaborami, zamek stał się symbolem nadziei, latarnią w mroku niewoli. Polacy, pozbawieni państwa, zaczęli widzieć w nim coś więcej niż mury poplamione austriackim kapuśniakiem. Widzieli ideę, symbol. A symbole, jak wiadomo, są twardsze niż stal i bardziej uparte niż polska dusza. W 1900 roku rozpoczęła się wielka akcja odzyskiwania Wawelu. Austriacy, pod naciskiem opinii publicznej i fali patriotyzmu, zgodzili się oddać zamek Polakom. To był cud, jakby smok wawelski nagle wstał, strzepnął kurz z łusek i powiedział: dość tego, panowie, czas na remont.
i proszę sprzątnąć te skarpety. Restauracja Wawelu była dziełem tytanicznym, godnym eposu. Polacy z pieczołowitością średniowiecznych mnichów kopiujących manuskrypty zabrali się za odbudowę. Każdy detal, każda zbroja, każdy złoty liść w zdobieniach, każdy arras, który udało się odzyskać z rąk złodziei lub aukcji, miał krzyczeć: byliśmy potęgą i jeszcze możemy. To nie była tylko renowacja murów, to była renowacja ducha narodu. W dużej mierze to zasługa Stanisława Wyspiańskiego, artysty, który widział w Wawelu nie tylko zamek, ale duchowe centrum Polski, serce, które nigdy nie przestało bić. Jego wizja, pełna romantyzmu i patriotyzmu, zainspirowała pokolenia. Wyspiański, pisząc Wesele i malując wawelskie freski, sprawił, że zamek znów zaczął oddychać, jakby chciał powiedzieć: jestem z powrotem i tym razem nie dam się tak łatwo. Ale czy odbudowa Wawelu była tylko aktem patriotyzmu, czy może próbą zaklinania rzeczywistości? Czy Polacy, odnawiając zamek, chcieli odzyskać przeszłość, marząc o złotym wieku, czy zbudować przyszłość, która miała być lepsza? I czy Wawel, odrodzony z ruin, mógł kiedykolwiek być wolny od cieni swojej przeszłości? W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, Wawel stał się symbolem powrotu do normalności. Choć normalność w polskiej historii to pojęcie dość umowne. Znów odbywały się tu uroczystości państwowe, znów rozbrzmiewał dzwon Zygmunta, znów kierowały się tu oczy narodu, pełne nadziei i dumy. Ale czy Wawel mógł być tylko symbolem chwały, lśniącym jak korona Jagiellonów? Czy nie stał się też ciężarem, miejscem, które przypomina o ranach, które nigdy się nie zagoiły, i o podziałach, które tylko czekały, by wybuchnąć? I dlaczego mimo odrodzenia zamek wciąż budził spory, jakby jego mury były magnesem nie tylko dla turystów, ale i dla narodowych emocji? Czy Wawel był gotowy na nową rolę, nie tylko jako pomnik przeszłości, ale jako arena przyszłości? Pamięć to śliska bestia, która raz chwyta za serce, a raz gryzie po kostkach. Dla jednych Wawel to ołtarz narodowy, gdzie każdy kamień jest święty, a dzwon Zygmunta bije w rytmie polskości. Dla innych to relikwia przeszłości, piękna, ale trochę zakurzona, jak arras, który nikt nie wie, jak odkurzyć. A dla jeszcze innych? Scena dla narodowych dram z kiepskim scenariuszem i obsadą godną reality show, gdzie każdy chce być gwiazdą, ale nikt nie zna tekstu. I tak zaczęła się nowa historia zamku, gdzie kamienie milczą, ale każdy słyszy w nich co innego. Jakby Wawel był lustrem, w którym każdy widzi własną wersję Polski. Czy jest symbolem jedności, który łączy nas ponad podziałami? Czy może lustrem, w którym widzimy własne pęknięcia i zadry? Czy to miejsce, gdzie Polska się rodzi, czy gdzie się kłóci? Jakby kłótnia była naszym narodowym sportem? W XX wieku Wawel zyskał nową rolę. Pomnika tożsamości, który miał przypomnieć Polakom, kim są, nawet gdy świat wokół się walił. Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po 123 latach zaborów, zamek stał się symbolem powrotu do normalności. Choć w polskiej historii normalność to bardziej marzenie niż rzeczywistość. Tu znów odbywały się uroczystości państwowe. Tu znów rozbrzmiewał dzwon Zygmunta, którego dźwięk niósł się nad Wisłą jak obietnica lepszych dni. Tu znów kierowały się oczy narodu, spragnione widoku czegoś trwałego w świecie pełnym zmian. Ale Wawel nigdy nie był neutralny, jak szwajcarski bank. W 1935 roku, po śmierci Józefa Piłsudskiego, bohatera niepodległości, zapadła decyzja: marszałek spocznie w wawelskiej krypcie. Decyzja wydawała się logiczna. W końcu to człowiek, który wskrzesił Polskę z popiołów zaborów. Człowiek, którego imię było synonimem walki i zwycięstwa. Ale logika, jak się okazuje, nie zawsze wygrywa z emocjami.
Krakowskie elity, konserwatyści, monarchiści, wielu z nich było oburzonych, jakby ktoś zaproponował, by w katedrze urządzić piknik. Krypta królewska dla rewolucjonisty? Dla człowieka, który w młodości był socjalistą i buntownikiem? Pytali z uniesionymi brwiami, popijając herbatę w krakowskich kawiarniach. Protesty, listy otwarte, ciche apele do arcybiskupa, a nawet plotki, że sam dzwon Zygmunta zamilkł z oburzenia, choć to pewnie tylko wiatr. Ostatecznie trumna Piłsudskiego stanęła w krypcie świętego Leonarda, a Wawel stał się nie tylko królewskim cmentarzem, ale i polem symbolicznej wojny, gdzie każdy pochówek to bitwa o pamięć. Bo od tamtej pory każda decyzja o wawelskim pochówku to decyzja polityczna, rzucona na stół jak granat. Czy Piłsudski był godzien spocząć wśród królów? A jeśli tak, to kto jeszcze? I kto ma prawo o tym decydować? Naród, Kościół, politycy, czy może historycy, którzy i tak nigdy nie dojdą do zgody? Czy Wawel powinien być zarezerwowany dla królów w koronach, czy może dla wszystkich, którzy zmienili bieg historii, nawet jeśli ich korona była zrobiona z cierni? Spory o pochówki nie zakończyły się na Piłsudskim. To byłoby zbyt proste, a Polska, jak wiadomo, nie lubi prostych rozwiązań. W 2010 roku Wawel znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem w cieniu tragedii, która wstrząsnęła narodem. Katastrofa smoleńska odebrała życie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce Marii i 95 osobom z elity państwowej. Naród pogrążył się w żałobie, a Wawel, jak magnes dla emocji, znów stał się areną. Decyzja o pochówku pary prezydenckiej w krypcie zapadła błyskawicznie, jakby ktoś bał się, że zwłoka da czas na refleksję. I wtedy wybuchł ogień, niedosłowny, ale taki, który palił serca i umysły. Dla jednych to było godne miejsce dla prezydenta, który zginął w służbie ojczyźnie, dla człowieka, który niósł polską flagę na międzynarodowej scenie. Dla innych świętokradztwo, próba politycznego zawłaszczenia Wawelu, jakby zamek był trofeum do zdobycia. Pod zamkiem pojawili się protestujący z transparentami. W internecie rozgorzały fora, gdzie klawiatury płonęły od emocji, a w mediach mnożyły się oświadczenia, wywiady i analizy. Wawel to nie miejsce dla polityków, to sanktuarium królów. Krzyczeli jedni, jakby zapomnieli, że królowie też byli politykami, tylko w ładniejszych szatach. To hołd dla bohaterów, dla ofiar tragedii. Odpowiadali drudzy z równą pasją. Wawel, zamiast łączyć w żałobie, znów stał się linią frontu, gdzie słowa były bronią, a emocje amunicją. Czy decyzja była słuszna? Czy Wawel powinien być miejscem dla wszystkich bohaterów, niezależnie od epoki? A może problem w tym, że w Polsce każdy bohater ma swoich krytyków, a każda tragedia swoich komentatorów? I dlaczego każda taka decyzja zamienia zamek w pole bitwy? Czy to Wawel dzieli Polaków, przyciągając spory jak magnes? Czy Polacy dzielą Wawel, nie mogąc się zgodzić, co oznacza narodowy? Te spory pokazują, że Wawel to nie tylko zamek, nie tylko mury i arrasy. To emocjonalna mapa Polski, gdzie każda krypta, każdy dzwon, każdy kamień ma swoją historię i swoją cenę. Kiedy wszystko inne się sypie, gospodarka, polityka, zdrowy rozsądek, Wawel pozostaje jak latarnia morska, która prowadzi, ale czasem oślepia. Tylko że nie zawsze świeci tym samym światłem dla każdego. Dla niektórych to ostatnia twierdza polskości, bastion, który przetrwał wszystko. Dla innych muzeum w bańce sakralnej pompy, piękne, ale odległe, jak obraz, który podziwiasz, ale nie dotykasz. Są tacy, którzy idą tam jak na pielgrzymkę, z pochyloną głową i sercem pełnym wzruszeń. Są tacy, którzy przechodzą z ironicznym półuśmiechem, robiąc selfie i myśląc: fajnie, ale ile można patrzeć na stare kamienie? A zamek patrzy na to wszystko z wysokości wzgórza, milczy i chłonie, jakby chciał powiedzieć: spierajcie się dalej,
Ja tu będę, gdy was już nie będzie. Czy Wawel kiedykolwiek przestanie być polem bitwy? A może jego siła tkwi właśnie w tym, że zmusza nas do zadawania pytań, nawet jeśli odpowiedzi nigdy nie znajdziemy? Legenda Smoczej Jamy to tylko wierzchołek góry lodowej. Od wieków krążą opowieści o ukrytych korytarzach pod wzgórzem wawelskim. Mówi się o zamurowanych komnatach, tunelach prowadzących do Wisły, a nawet o schronach z czasów II wojny światowej. W okresie PRL plotkowano, że pod Wawelem prowadzono tajne badania geologiczne. Oficjalnie badania struktury wzgórza. Nieoficjalnie poszukiwania nieznanych pomieszczeń. Jeden z inżynierów, który pracował przy tych badaniach, opowiadał po latach, że natrafiono na echo przestrzeni na głębokości kilkunastu metrów pod katedrą. Próbowano tam zejść, ale wejście było zasypane lub zamurowane. Inni twierdzą, że Niemcy w czasie wojny interesowali się wzgórzem nie bez powodu. Czy szukali legendarnych skarbów królów? A może czegoś, o czym kroniki milczą? Plotka głosi, że jeden z niemieckich oficerów, przeszukując archiwa, znalazł wzmiankę o tajemnicy Wawelu, ale dokumenty zniknęły w chaosie wojny. Prawda czy fikcja? Wawel nie odpowiada. W 2019 roku drony z kamerami termowizyjnymi zarejestrowały pod wzgórzem anomalie temperaturowe. Zimniejsze miejsca, puste przestrzenie, zasypane tunele? Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odmówił komentarza, co tylko podsyciło spekulacje, co Wawel ukrywa. Czy to tylko symboliczne serce Polski, czy może skrzynia z sekretami, których odkrycie mogłoby wywrócić nasze podręczniki do góry nogami? A może prawda jest banalna? Od stare piwnice i nic więcej. Ale kto w to uwierzy, gdy mowa o Wawelu? Czy pod wzgórzem kryje się coś, co zmieniłoby naszą historię? A może lepiej, by niektóre tajemnice pozostały nieodkryte? Wawel żyje. Nie dlatego, że codziennie odwiedzają go turyści, robiąc selfie na dziedzińcu. Żyje, bo wciąż wywołuje emocje. Wzbudza spory. Inspiruje pytania, na które nie ma jednej odpowiedzi. Czasem wystarczy jedno nazwisko, by zamek znów zapłonął. Nie ogniem, a słowami, opiniami, emocjami. Kto powinien spocząć na Wawelu? Jan Paweł II? Tadeusz Mazowiecki? A może ktoś zupełnie inny? I dlaczego w ogóle czujemy potrzebę, by kogokolwiek tam chować? Może to nasza tęsknota za trwałością w kraju, gdzie wszystko zmienia się jak ceny w hipermarkecie? Może Wawel to jedyne, co daje nam złudzenie ciągłości? Współczesne pokolenie może już nie znać dokładnie, kim był Zygmunt Stary albo co zrobiła Bona, ale wie, że Wawel to ważne miejsce. To działa jak zakodowany gen. Widzisz zamek na zdjęciu i wiesz, to tam. Tam się wszystko zaczęło, tam się wszystko kończy, tam się wszystko powtarza. Ale może właśnie w tym tkwi jego siła? Wawel, który widział koronację, zdrady, pożary i powroty z popiołów, przetrwał wszystko i dalej jest. I nieważne, ilu prezydentów go odwiedzi, ilu turystów zrobi sobie selfie, ilu polityków spróbuje go zawłaszczyć. Wawel zawsze będzie o krok dalej. On pamięta więcej niż my i mniej ocenia. Dzwon Zygmunta bije nie za jednym człowiekiem. Bije za wszystkich, za tych, którzy byli, są i będą. Ale czy bije dla nas wszystkich tak samo? Czy Wawel to wciąż twierdza polskości? Czy może muzeum w bańce sakralnej pompy? Dla jednych to pielgrzymka, dla innych wycieczka z ironicznym uśmiechem. A zamek patrzy na to wszystko z wysokości wzgórza, milczy i chłonie. Na koniec warto zadać pytanie nie o to, kto powinien na Wawelu leżeć, ale czemu w ogóle chcemy tam kogokolwiek kłaść. Może dlatego, że mamy potrzebę dotknięcia trwałości? Że w kraju, gdzie wszystko się zmienia, Wawel daje złudzenie ciągłości? Że choćby świat się walił, te mury nadal stoją i przypominają: byliśmy, jesteśmy, może będziemy. Czy Wawel może kiedyś przestać dzielić Polaków
i stać się symbolem zgody. A może jego siła tkwi właśnie w tym, że prowokuje. Bo Wawel to nie tylko zamek, to lustro, w którym każdy z nas widzi własną wersję Polski.